Powiedz mi, czy znasz to uczucie, że gdzieś z kimś masz porozmawiać, no to planujesz scenariusz tej rozmowy na 50 różnych sposobów, albo gdzieś chcesz wysłać jakiegoś maila i sprawdzasz go 10-20 razy, zanim faktycznie klikniesz te wyślij. Albo ktoś ma do ciebie przyjechać, przyjść w odwiedziny, a ty co? Biegasz po domu i szukasz, gdzie co jeszcze jest do skontrolowania i to w jaki sposób możesz tam dopucować wszystko i zamknąć na ostatni guzik. No, to jest nawyk, jeżeli gdzieś w sobie coś takiego widzisz, to jest nawyk, który mówi, ja muszę wszystko mieć pod kontrolą. Jeżeli ja tego nie zrobię, to będzie koniec świata i to wszystko musi być gdzieś pod moją pieczą. Ja muszę sprawować nad tym kontrolę i mieć na wszystko wpływ. I powiem ci, że to jest zrozumiałe, można to zrozumieć, dlaczego tak się dzieje i że wystarczy po prostu prześwietlić swoje emocje, czyli na chwilę przestań to robić i zauważysz, co czujesz. No pewnie jakiś lęk. Lęk przed tym, że będzie rzekoma katastrofa, lęk przed tym, że coś się zadzieje, na co będziesz absolutnie bezradna lub bezradny, na to, że ktoś coś w jakiś sposób skomentuje, co ty odbierzesz jako absolutne odrzucenie. I to właśnie jest zrozumiałe, nie? To już wystarczy, żeby sobie powiedzieć, okej, ja widzę, skąd to się bierze. Natomiast inną rzeczą jest wiedzieć, skąd to się bierze i tak jakby rozumieć logiką, intelektem, a inną rzeczą jest faktycznie sobie odpuścić albo w ogóle zauważyć koszty. Jak wysoki rachunek wystawia ta kontrola, ten nawyk kontroli. I tutaj chcę ci zaoferować taką obrazową metaforę. To jest tak, jakbyś chciał lub chciała gdzieś przenosić wodę w rękach. I im bardziej zaciskasz te pięści, tym bardziej ci się wydaje, że więcej wody przeniesiesz. A prawda jest taka, że możemy coś tam przenieść w dłoniach, jeśli chodzi o jakąś ciecz, ale po pierwsze, im bardziej zaciskasz, to tym mniej tego przeniesiesz. Po drugie, nie uda się z natury rzeczy tego w 100% przenieść. Po trzecie, im bardziej zaciskasz te dłonie, tym większy stres odczuwasz, tym bardziej ci bolą i tym bardziej są zmęczone. I to jest ten rachunek, całkiem spory. Dlatego właśnie warto sobie przemyśleć sprawę kontrolowania. To po pierwsze, dlaczego mi się to dzieje i zauważać te lęki, które się pojawiają. Na tym kanale jest bardzo dużo filmów odnośnie właśnie czy kontroli, czy dawania sobie spokoju, ale i także lęku. Czym jest lęk? Taki podstawowy, bardzo możesz gdzieś potraktować jako taką podstawową psychoedukację na temat lęku i tego, co z nim robić, więc odeślę ciebie do tego filmu, nie będę tutaj robić takiej gigantycznej dygresji, dlatego że dzisiaj bardziej niż właśnie skupienie się na teorii, chciałam ci zaproponować praktykę. Czyli w momencie, kiedy już tą teoretyczną pracę domową odrobisz, powstaje pytanie, dobra, to co ja mam teraz robić, żeby ten nawyk trochę rozmiękczyć, nawyk kontroli i właśnie trzymania tych pięści tak mocno zaciśniętych. I to jest dobre pytanie. Po pierwsze, bardzo chciałabym ciebie pochwalić za to pytanie. Jeżeli stawiasz sobie takie pytanie, jest dobrze. Dlatego, że idziesz w dobrym kierunku, bo samo zrozumienie intelektualnie, nawet jeżeli to sobie rozpracujesz od początku całe swoje życie i wszystko widzisz, bo mi się to zaczęło wtedy, kiedy w wieku 5 lat wydarzyło się w naszym domu to i ja gdzieś poczuwam się od tego czasu odpowiedzialna i właśnie, że ja muszę kontrolować, żeby na przykład jakaś tragedia się nie wydarzyła. Fajnie, super. Jednak nie spodziewaj się tego, że te autorefleksje zmienią wszystko. Bo zmiana nie leży w teorii. Zmiana zawsze jest praktyką. Co więcej, zmiana się dzieje w dyskomforcie, a to oznacza, że potrzebujemy wystawiać się na różnego typu wydarzenia, sytuacje, wręcz prowokować je i zapraszać takie, które będą z twojego punktu widzenia nauczonego
gdzieś według ciebie wymagać tej kontroli, a my bardzo mocno będziemy się skupiać na zaniechaniu tego odruchu kontroli. I to jest praktyka, w którą musimy wejść, jeżeli zależy ci na tym, żeby odzyskać swój wewnętrzny spokój, żeby trochę dać ulgi i relaksu, odprężenia tym dłoniom, które tak wszystko chcą mocno zacisnąć i przećwiczyć w sobie, ta praktyka, którą ci za chwilę zaoferuję, da też ci arenę do tego, żeby nauczyć się, ale raczej bardziej adekwatnym słowem by było uczyć się, bo to się nie da po prostu nauczyć, tylko uczyć się bardzo systematycznie i regularnie przegryzienia się i zaakceptowania niepewności. I z tą niepewnością musimy sobie troszeczkę przebywać. No to przechodzimy do praktyki. Trening akceptacji niepewności, czyli praktykuj mikroodpuszczenie. Przeciwieństwem sprawowania kontroli nad wszystkim w twoim życiu nie jest bycie nieodpowiedzialną osobą. Czyli tutaj przestrzegam troszeczkę przed przeskakiwaniem z bieguna na biegun. Czyli no dobra, ale jak ja odpuszczę, to mi wszystko po prostu poleci w życiu. Czyli co, będę jakimś nieodpowiedzialnym dorosłym, który doprowadza do zawalenia się, do katastrofy całego życia. No nie, właśnie absolutnie nie idziemy w tym kierunku. Oczywiście to by było niepomocne. A żeby to gdzieś głębiej zapadło, proponuję ci w tym momencie pomyśleć, że przeciwieństwem sprawowania kontroli nad wszystkim nie jest skrajna nieodpowiedzialność, tylko jest zupełnie inna skala i mamy tutaj bardzo, bardzo wysoko posuniętą gdzieś do granic wytrzymałości i napięcia kontrolę, a przeciwieństwem jest zaufanie. Zaufanie do siebie, do tego, że jesteś w stanie przejść przez trudne momenty, nawet jeżeli one mają w sobie niepewność. Zaufanie do życia, że tak, są wzloty, są upadki, są gorsze momenty, są lepsze momenty i to jest pewna cykliczność i to jest okej, to jest do zaakceptowania. Zaufanie do tego, że można żyć z pewnym rodzajem ryzyka, że nikt nie rozdaje gwarancji, niepewność to jest bardzo duża pewna w naszym życiu i jednocześnie to nie musi być blokada, to nie musi być szlaban, który nam zakazuje iść dalej, tylko pakujemy tę niepewność do plecaka i idziemy. Idziemy przed siebie. To jest przeciwieństwo tej kontroli, o której dzisiaj mówimy. I to jest tytułem wstępu praktyki, a praktyka sama, którą ci proponuję, to jest taki trening przebywania i oswajania się z niepewnością. Czyli, jak zawsze na tym kanale, proponuję mikrostawki i mikrokroki. Czyli no oczywiście nie bierz się w pierwszym rzucie za odpuszczanie kontroli w obszarach, które są egzystencjalnie niesłychanie istotne w twoim życiu, czyli na przykład twoje utrzymanie w postaci pracy. Albo dobra, to odpuszczam, czy tam mi się leje przez dach, czy nie. No nie, spokojnie. Musimy wziąć mniejszą skalę, zrobić mikrokroki, żeby sobie tą zmianę schodkowo zwiększać, ale zawsze zaczynamy od malutkich. No i tak naprawdę możemy pozostać przy malutkich krokach, ewentualnie sobie troszeczkę podbijać stawkę, czyli troszeczkę powiększać skalę. I za chwilę ci wymienię kilka przykładów, które nadają się na te pierwsze kroki, na ten etap, kiedy sama myśl, że masz gdzieś te pięści odpuścić troszeczkę, to jest przerażająca, jest stresująca, gdzieś ciebie być może zalewająca jakimiś ja nie mogę, jak ja to mam zrobić. Spokojnie, oto kilka przykładów. Tutaj będę sobie zerkać, bo je wypisałam. No i na przykład jedziesz na weekend, nie? Jedziesz na weekend ze znajomym, z kolegą, z partnerem, żoną, kimkolwiek i zwyczajowo to jest tak, że to ty wszystko planujesz. Czyli nawet
nie dochodzi do rozmowy z kimś bliskim, ty to jak pojedziemy, jaką trasę, a co spakujemy sobie na obiad, a weźmiemy to, a weźmiemy tamto, tylko ty to wszystko sama ogarniasz. Albo sam wszystko pakujesz, nawet nie pytając. I to jest taki moment. Zatrzymujemy się, wyhamowujemy nasz mechanizm gigantycznej kontroli i świadomie podejmujemy decyzję, czyli mówimy osobie obok, że słuchaj, weź ty zaplanuj tą trasę, ok? Albo ty dzisiaj prowadzisz, dobra? Albo możesz spakować nasze plecaki? I tyle. I jedyne, co robisz, to po prostu usuwasz się, robisz trochę krok w tył, czyli robisz zaniechanie tej wielkiej kontroli i mechanizmu, który już by działał na bardzo wysokich obrotach, a my specjalnie, dobra, wciskamy hamulec, zatrzymujemy się i patrzymy, co będzie dalej. Bez zbędnych planowań, co to tutaj, ale ta osoba źle spakuje, ale coś tam, dobra, najwyżej nie zjemy dobrej kanapki, tylko jakąś niezbyt dobrą. Ale katastrofy większej nie będzie. Musimy się o tym przekonać cieleśnie. Musimy wejść w to doświadczenie. Nie możemy tylko i wyłącznie intelektualnie sobie rozegrać tej sytuacji. No hipotetycznie mogłabym odpuścić kontrolę, ale co by wtedy było i ta. Nie, musimy wejść w tą sytuację. Drugi przykład. Wysłałaś ważny mail do kogoś i potem co 10 sekund odświeżasz swoją skrzynkę, żeby popatrzeć, czy już na pewno przyszło i co to przyszło i jak tu ogarnąć, czyli jak to znowu wszystko skontrolować. To jest moment na praktykę. To jest moment na praktykę oswajania się z niepewnością, czyli dobra, sprawdzę tego maila. Oczywiście, że tak. Nie zaniedbam tej sprawy, ale sprawdzę nie za 10 sekund, tylko za 10 minut. I możesz sobie dosłownie nastawić stoper. I wtedy dopiero i zająć się czymś innym, tutaj kluczowa rzecz. I dopiero jak on zadzwoni, twój telefonik, to sprawdzasz tego maila. Odraczamy ten impuls, który gdzieś napędza wielki stres i chęć kontroli. Im bardziej sprawdzasz, tym bardziej masz uczucie, że trzeba sprawdzać. Że jeżeli nie będziesz sprawdzać co 10 sekund, to wielka katastrofa się wydarzy. A chcemy innego doświadczenia. Chcemy doświadczenia, nie sprawdzałam przez 10 minut i katastrofa się nie wydarzyła. Przyszła odpowiedź i będę sobie nią zarządzać i będę sobie układać moją reakcję. Tak, oczywiście to wszystko będzie. Ale to, żeby to się nie działo na tych zaciśniętych pięściach, nie? Te ręce nadal pracują, nadal piszą maila, one są zaangażowane, ale nie na zasadzie zaciśniętych do białości pięści. Trzeci przykład. Masz gości, nie? Ktoś do ciebie przyjeżdża, nie wiem, ktoś do ciebie ma wpaść, ktoś z rodziny, ze znajomych. I co robisz? No biegasz z tą ściereczką po całym domu i z tym odkurzaczem, żeby tylko wszystko dosprzątać, wszystko dopiąć na ostatni guzik, czyli przygotowujesz się na wizytację, a nie na wizytę. Znowu moment, żeby wcisnąć hamulec, zostawić tą szmateczkę, ten odkurzacz, odstawić go na właściwe miejsce i powiedzieć sobie, dobra, jest czysto. Może nie jest laboratoryjnie czysto, nie jest jałowo, ale nie potrzebuję, żeby było. Więc zaniecham dalszego czyszczenia. I co? No i się pojawia oczywiście w tym momencie, we wszystkich tych momentach, a propos tego maila, czy a propos tego pierwszego przykładu, z tą wycieczką, będzie się pojawiać stres. Nie spodziewamy się i absolutnie zapomnij o takiej opcji. No ale kiedy ja odpuszczam tą moją kontrolę, to zawsze mnie to bardzo stresuje. Potrzebujemy tego stresu. Potrzebujemy tego dyskomfortu. Nie ma takiej obwodnicy zmiany i nauki zmiany, która by nas poprowadziła, że w kierunku zmiany, ale bez stresu, bez napięcia, bez dyskomfortu. To się tak nie dzieje. Jeżeli chcemy cokolwiek zmienić, to musimy się wysilić. I tutaj wysiłkiem nie jest w tym przypadku wysiłek fizyczny,
typu planowania tej wycieczki, czy typu układania 50 różnych maili, typu wysprzątania domu, tylko, bo ten wysiłek ci przychodzi bardzo łatwo. To właściwie dla ciebie nie jest wysiłek. I właśnie potrzebujemy sytuacji, w których poczujesz jednak wysiłek w postaci tego, że robisz zaniechanie. Tego, co zwyczajowo bardzo mocno się uaktywnia. Potrzebujemy robić, innymi słowy, mniej niż więcej. Tylko że oczywiście robienie mniej będzie wymagać od ciebie wysiłku emocjonalnego i będzie w tobie wyzwalać dyskomfort. To będzie niekomfortowe, żeby poddać się danej sytuacji albo decyzjom innych ludzi. To będzie niekomfortowe, żeby odpuścić przewidywania, a może ona zerknie tam do mojego pokoju, a może ona tam zerknie na ten obraz, a tam będzie kurz, a może tu, a może tam. Przewidywania 500 różnych scenariuszy na wypadek gdyby. To będzie od ciebie wymagać pracy emocjonalnej i chcemy tą pracę wykonać. Jeżeli chcesz tą kontrolę odpuszczać, czyli żyć w większym spokoju, żyć w większej zgodzie ze sobą, a nie w większej aktywności, aktywizacji, zaciskania pięści, no to musimy musimy przejść przez ten dyskomfort. Inaczej zmiana się nie zadzieje. To znaczy, innymi słowy, potrzebujemy ekspozycji. Ekspozycji na to, od czego zwyczajowo uciekasz i unikasz. Po co to jest potrzebne? Można by było zadać bardzo fajne, sensowne pytanie. Po co? Nie? Po co się tak męczyć? No, jest jeden bardzo poważny cel. Mianowicie po to, żeby się przekonać, że ta wielka propaganda kontroli, która ci mówi, jeżeli nie będziesz wszystkiego kontrolować, to zawali się świat. Musimy się przekonać, że ta propaganda jest nieprawdziwa. Że to, że komuś zaufasz, że dobrze spakuje plecak albo wystarczająco dobrze, to faktycznie tyle będzie wystarczająco, żeby sobie pójść na wycieczkę. Że zaufasz, że jeżeli wystarczająco dobrze ogarniesz dom, to tyle faktycznie wystarczy, żeby zaprosić koleżankę na kawę i fajnie spędzić czas. Musisz przez to przejść, żeby potem swojej głowie dostarczyć dowodów na to, że ona się myliła. A potrzebujemy tych dowodów. Potrzebujemy tego, żeby nie karmić tych myśli, które mówią, jak ja wszystkiego nie dosprzątam, to spotkanie w ogóle będzie okropne. Ona mnie oceni, ona się do mnie przyczepi, ona gdzieś w jakiś sposób bardzo mocno podkopie moje poczucie własnej wartości. No, po pierwsze, musimy przez to przejść, żeby powiedzieć sobie, okej, to się wcale nie stało, a po południe ta kawa była fantastyczna i dobrze było się spotkać i odpoczęłam przy tym. A jeżeli przychodzi do głowy, no tak, ale ja mam taką znajomą, która faktycznie mi zagląda gdzieś tam we wszystkie kąty i bardzo mnie krytykuje, że gdzieś czegoś nie zrobiłam i gdzieś mi szpileczki wkłuwa we mnie, to powiem ci, weź się zastanów nad wystosowywaniem zaproszenia takim osobom. Zastanów się nad tym, co ta relacja wnosi, a co ta relacja gdzieś ci daje i odbiera. Jeżeli zwyczajna kawa to jest egzamin, a nie faktyczna kawa. Zdaję sobie sprawę z tego, że gdzieś ta kontrola to może być tak silny mechanizm, że trudno ci jest w ogóle jakby rozplanować sobie tą swoją ekspozycję. Dlatego jeżeli masz ochotę, żebym ci w tym pomogła, to zapraszam na konsultację 1 na 1. To jest w mojej ofercie, podobnie jak newsletter, w którym dajemy sobie spokój raz w tygodniu. W niedzielę wieczorkiem wysyłam ci tekściki, które wspomagają, leczą, które gdzieś pomagają ugruntować się we swoim własnym, wewnętrznym spokoju. Zapraszam do zapisu, jeżeli tego jeszcze nie zrobiłaś, nie zrobiłeś. A podsumowując, powiem ci tak, daj sobie spokój z iluzją, że wszystko da się skontrolować. Nie da się. Można, to co jest możliwe, to jest tylko i wyłącznie
nieustanne starania się skontrolowania wszystkiego. Tylko że te starania są z góry spisane na porażkę, a to oznacza, że w tym momencie bardzo dużo energii zużywasz na coś, co jest od samego początku niemożliwe do zrealizowania. Tą energię można gdzie indziej zaprząc. Tą energię można gdzie indziej zainwestować w bardziej realne przedsięwzięcia. A te pięści można rozluźnić i oswajać się z tym, że nie wszystko jest pewne, nie wszystko jest do skontrolowania i nie wszystko musi być. Żeby było ok, żeby móc się cieszyć chwilą i żeby żyć w sposób wartościowy. I tego oczywiście Ci życzę. Daj mi znać w komentarzu, co na ten temat sądzisz, jak to kontrola jest obecna w Twoim życiu, czy gdzieś włączają Ci się te mechanizmy. I mam dzisiaj taką prośbę, żebyś dał lub dała przykłady ze swojego życia, jak może wyglądać mikroodpuszczanie. Myślę, że wszystkie osoby, które czytają w tym momencie komentarze, będą mogły sobie gdzieś podejrzeć i ściągnąć troszeczkę pomysł na to, gdzie można jeszcze odpuścić, w jaki sposób. Oprócz tych 3, które ja podałam. To będzie po prostu korzystne dla wszystkich, a jednocześnie jest to wsparcie tego, co ja robię, za co Ci z góry bardzo, bardzo dziękuję. Za to, że w ogóle tutaj jesteś, za zapisanie tych komentarzy, za klikanie, za subskrypcję. Wielkie, wielkie dzięki, bo to jest wielki gest w stronę tego, co robię, za co bardzo, bardzo Ci dziękuję. Podobnie tak jak przez inne formy, które można mnie wspierać, też wielkie, wielkie dzięki. Bardzo doceniam te wszystkie wirtualne kawy i te wszystkie komentarze, które można wpisać tam przy tej kawie. Podobnie jak na Patronite. Wielkie dzięki wszystkim osobom, które w tym uczestniczą. I cóż, widzimy się następnym razem. Do zobaczenia.